Hej, z tej strony Anastazja, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy się razem na jesień. Powiem Wam, że jest to jedna z moich ulubionych pór roku, mimo tego, że kojarzy mi się zawsze z powrotem do szkoły i z dużą ilością nauki, ale ja po prostu uwielbiam te klimatyczne, deszczowe wieczory i też już nie mogę się doczekać testowania różnych jesiennych przepisów. Dzisiaj już w sumie pierwszy raz od kilku miesięcy wypiłam ciepłą kawę. Oczywiście była to Pumpkin Spice Latte z cynamonem. W tym filmiku również pojawi się na nią przepis. No i też jak widzicie, dzisiaj ubrałam sobie sweter, bo na dworze jest dosyć chłodno, także sezon na jesienne outfity już otwarty, ale w tej chwili mój pokój w ogóle nie pasuje do tych klimatów, więc musimy go ozdobić i właśnie od tego zaczniemy, ale jeszcze na początku pokażę Wam wszystkie dekoracje, które udało mi się znaleźć. Mam już tutaj ze sobą wszystkie ozdoby. W ten weekend jeszcze chcę z moją mamą sobie trochę pozamawiać przez internet, ale pokażę Wam, co na razie udało mi się znaleźć w moich szafkach. Więc niedawno kupiłam sobie taką piękną poduszkę. Ona jest z Homely. Jak oglądaliście vloga z nadmorza, to możecie ją pamiętać, bo Wam wtedy ją pokazywałam. Ostatnio po wielu latach poszukiwań idealnej poduszki dyni udało mi się znaleźć taką piękną, też z Homely. Na łóżko również położę sobie taki kocyk w kratkę. Oprócz tego mam jeszcze takiej wdówki, ale tamten położę chyba jakoś bliżej Halloween. Oczywiście nie może zabraknąć liści, one są chyba akurat z Shein i ja zawsze daję je tutaj nad łóżko. Tutaj mam takie dwie jesienne gałązki, takie dwie dynie, do środka wkłada się świeczkę i są podświetlane. Niedawno w TK Maxx kupiłam sobie takiego uroczego różowego duszka, on również świeci. Jest przepiękny i mam już pomysł, gdzie go dam. Tutaj mam jeszcze takie dwie dynie, taki uroczy świecznik, no i jeszcze mam 3 świeczki, ta jest z Sinseya i ona jest z tamtego roku, jest już troszkę wypalona, ale jeszcze na pewno się przyda w tym roku. Tutaj mam Cinnamon Spiced Vanilla i ona jest z Bath & Body Works i ona przecudownie pachnie. Ten zapach naprawdę kojarzy mi się z jesienią. No i ostatnia świeczka też pachnie bardzo jesiennie i ona jest z TK Maxxa. Tam naprawdę jest dużo przecudownych świeczek, tylko niestety ich skład nie jest najlepszy, więc nie będę też jej jakoś często palić, ale kupiłam ją bardziej tak też dla ozdoby, bo jest naprawdę przecudowna. Więc to są na razie wszystkie ozdoby, które wykorzystam sobie dzisiaj, także bierzemy się za dekorowanie pokoju. Łóżko ozdobione i naprawdę bardzo mi się podoba. Te poduszki idealnie do siebie pasują, tylko powiem szczerze, że brakuje mi jeszcze czegoś, a bardzo podoba mi się taki Jellycat, miś w dyniowym ubranku. O, to jest właśnie ten, ale bardzo ciężko go dostać w Polsce. Jest na jakiejś stronie, ale nie znam jej i on też jest drogi, więc wolę jednak nie zamawiać. Za to znalazłam podobnego w Sinseyu, o wiele tańszego i chyba sobie go zamówię. A teraz idziemy dalej ozdabiać pokój. Hear the sounds, take a breath and just let go. The leaves fall slower than they have ever done before, and the flowers bloom in the sunlight, brightening up my room. Pokój w końcu gotowy na jesień, jest tutaj naprawdę bardzo przytulnie i już nie mogę się doczekać, aż będę tutaj nagrywać dla Was jakieś jesienne vlogi i rutyny. A teraz biorę się za robienie bucket list na te nadchodzące miesiące. Uwielbiam robić taką listę rzeczy do zrobienia na każdą porę roku, bo dzięki temu czuję, że jakoś bardziej tak romantyzuję moje życie. I mam tutaj też włączonego Pinteresta, bo uwielbiam tutaj szukać różnych inspiracji. Także ja teraz biorę się za robienie jesiennej bucket list i zaraz do Was wracam, żeby przeczytać Wam, co ciekawego można robić w tę porę roku. Moja jesienna bucket list już gotowa, więc teraz przeczytam Wam moje pomysły na to, co można robić jesienią. Może akurat ktoś z Was się zainspiruje. Więc pierwszym moim pomysłem jest chodzenie na jesienne spacery, następnie zrobienie sesji zdjęciowej. Kolejny mój pomysł to wycinanie dyni. Ja robiłam to w tamtym roku, możecie sobie zobaczyć w moim jesiennym vlogu. I chciałabym to powtórzyć też tej jesieni, bo naprawdę uwielbiam to robić. I teraz coś, co już naprawdę od dawna chciałabym zrobić, to ognisko. Mam nadzieję, że w tym roku
roku uda mi się znaleźć gdzieś takie miejsce, żeby to zorganizować. Chciałabym też odwiedzić farmę dyń i też tam właśnie zrobić sesję zdjęciową. Oczywiście nie ma jesieni bez oglądania Gilmore Girls. To jest naprawdę mój ulubiony jesienny serial. Chciałabym też zrywać jabłka i u nas niedaleko naszego domu jest właśnie taki sad, z którego możemy zrywać sobie jabłka, więc myślę, że w tym roku się to uda. Kolejnym moim pomysłem jest zrobienie jesiennego czy halloweenowego maratonu filmowego. Następnie stworzenie jesiennej playlisty, wyjście do kawiarni, może zabranie ze sobą jakiejś książki, zamówienie sobie oczywiście pumpkin spice latte. O, i właśnie jeszcze bym pominęła zrobienie domowej pumpkin spice latte. Kupiłam sobie ostatnio syrop pumpkin spice i jutro właśnie chciałabym sobie zrobić z nim kawę. Oczywiście nagram Wam przepis. No i nie ma nic lepszego niż czytanie książki pod kocem, przy świeczkach z kubkiem herbaty czy kawy, kiedy za oknem pada deszcz. Chciałabym również wybrać się na taką jesienną wycieczkę rowerową. Właśnie jazda na rowerze jakoś kojarzy mi się tak z wiosną i latem i tak sobie pomyślałam, czemu nie zrobić by tego też jesienią. Można nawet pojechać sobie na przykład do księgarni, wypożyczyć sobie jakąś jesienną książkę, czy odwiedzić kawiarnię, albo po prostu przejechać się na rowerze. Chciałabym również spróbować dyniowej chai latte. Bardzo dużo o tym słyszałam, ale chyba jeszcze nie piłam. Chciałabym zrobić właśnie swoją własną w domu. Oczywiście nie może zabraknąć pieczenia cynamonek. Moim kolejnym pomysłem jest zorganizowanie jesiennego pikniku. Chciałabym też zrobić taki domowy sos pumpkin spice, nie syrop, tylko sos, żeby tak polać sobie nim kawę, bo ostatnio właśnie piłam w kawiarni dyniową latte i na górze był taki przepyszny syrop dyniowy i stwierdziłam, że muszę go odtworzyć. Chciałabym też kupić sobie jesienną książkę do kolorowania. Ostatnio stało się to naprawdę bardzo popularne i myślę, że sobie za niedługo poszukam jakiejś takiej w internecie, bo kolorowanie jest naprawdę bardzo odstresowujące i idealne na jesienne wieczory. Mam również w planach spędzić sobie jeden dzień jak Rory Gilmore i właśnie chciałabym też przetestować różne przepisy z tego serialu. Teraz już 3 ostatnie pomysły i tutaj mamy wybranie się na jesienne zakupy, stworzenie własnych jesiennych dekoracji i zbieranie kolorowych liści. Więc tak prezentuje się moja jesienna bucket list na ten rok. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić przynajmniej większość z tych rzeczy, bo wiadomo, że w czasie szkoły jest to trudne, żeby znaleźć na to wszystko czas, ale mam nadzieję, że parę z tych planów uda mi się zrealizować. No, także pierwszy dzień przygotowań do jesieni już za nami, a ja teraz idę zrobić swoją wieczorną rutynę, trochę sobie poćwiczę, a później spędzę miły wieczór w tym przytulnym pokoju. No i odezwę się do Was już jutro, bo mam zaplanowanych parę jesiennych aktywności. Witam Was już następnego dnia. Jest właśnie po 10. Ja sobie spędziłam dzisiaj taki przytulny jesienny poranek. Ubrałam się i założyłam sobie już taki cieplejszy sweter i długie spodnie, bo dzisiaj jest naprawdę chłodno. Do tego mam jeszcze 2 warkocze z kokardkami. Ta fryzura naprawdę bardzo kojarzy mi się z jesienią i myślę, że przez najbliższe miesiące będę ją często nosiła. Ale jeszcze nie jadłam śniadania, a na dzisiaj zaplanowałam sobie pancake'i cynamonki i do picia zrobię sobie pumpkin spice latte. Oczywiście nagram Wam przepis. Chciałam na zimno, ale chyba jednak zrobię na ciepło, bo dzisiejszy poranek jest naprawdę chłodny i nie umiem się rozgrzać, więc muszę wypić sobie coś ciepłego. Także teraz zabieram Was do kuchni i bierzemy się za robienie śniadania. Would you have taken my call? Would it have made you put it down? I've always seen you like you've always seen me. Moje pancake'i cynamonki gotowe, więc teraz bierzemy się za robienie pumpkin spice latte. I tak jak mówiłam, ja zrobię sobie na ciepło, ale oczywiście na zimno jest tak samo pyszne. Jeśli chodzi o syrop, to ja używam tego od Monin Pumpkin Spice. To jest zdecydowanie mój ulubiony. Ja go kupiłam sobie na stronie Conesso, ale można też na przykład na Allegro czy w jakimś innym sklepie. Są też oczywiście dostępne takie duże butelki, ale dla mnie zdecydowanie tamta była za duża, więc wzięłam sobie mniejszą. Myślę, że akurat starczy mi na całą jesień. Zresztą zobaczymy,
zobaczymy. Na początku na dno szklanki wlewam około 15 ml syropu Pumpkin Spice, następnie 150 ml mleka, ja sobie je wcześniej podgrzałam i 70 ml espresso. I teraz na samą górę spienię sobie trochę tego napoju owsianego, cynamonowego Barista. Ja kupiłam to w Biedronce, ale jeśli nie macie, to możecie po prostu do zwykłego mleka dodać trochę cynamonu. Tutaj tak gdzieś myślę z 30 do 50 ml i spieniamy. Mleko pięknie się spieniło, a raczej ten napój owsiany. Idealnie. I ja jeszcze na samą górę dam sobie troszkę tej przyprawy Pumpkin Spice. Jest naprawdę przepyszna i można też ją zrobić samemu w domu. W internecie jest naprawdę mnóstwo przepisów, a z tego co widzę, to tutaj jest cynamon, kardamon, gałka muszkatułowa i goździki. No więc tak prezentuje się moja Pumpkin Spice Latte. Moje jesienne śniadanie gotowe, więc teraz testujemy sobie pancake'i. Powiem wam, że jak je smażyłam, to po prostu czułam zapach cynamonek, więc no muszą być pyszne. Wyszły idealne. I teraz oczywiście Pumpkin Spice Latte. Wyszła przepyszna, jeszcze chyba tak dobrej nigdy nie zrobiłam. Ta pianka z napoju owsianego cynamonowego idealnie tutaj pasuje. Jeśli lubicie Pumpkin Spice Latte, to musicie to koniecznie zrobić w domu. No więc ja teraz jem moje śniadanie, wypiję kawę i idziemy później do sadu pozbierać trochę jabłek, bo mam w planach upiec dzisiaj coś pysznego. Wróciłam niedawno ze zbierania jabłek i mam tutaj cały koszyk takich pięknych, czerwonych. Już sobie oczywiście jedno spróbowałam i są naprawdę przepyszne. Takie słodziutkie, ale trochę też kwaśne. No ale teraz bierzemy się za pieczenie, a będą to takie apple pie muffins, dokładnie z tego przepisu. Znalazłam go na TikToku i link oczywiście znajdziecie w opisie. Robiłam je też w tamtym roku i są naprawdę przepyszne. Także bierzemy się za pierwsze jesienne pieczenie w tym roku. Outside of time, there is a sense that goes beyond our little brains. All is lost. Could you believe me? I turned away just as the lines beyond my shadow hesitates. All is lost. Is that such a bad thing? I let it go and what? Na zakończenie tego jesiennego dnia zrobiłam sobie herbatę, moją ulubioną, czyli miętową, w takim pięknym jesiennym kubeczku z Homely. I to już w sumie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten pierwszy jesienny vlog w tym roku Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.